Jak zarobić pierwszy milion? Jak go powielić? W jaki sposób rozwijać i skalować firmę, by dojść do milionów? Czy to zależy od branży, produktu, czy może właściciela projektu? Postanowiłem zapytać bezpośrednio, czyli tych, którzy już to zrobili. Dlatego stworzyłem dla Was miejsce, w którym jakość ponad stuletniej marki Mercedes spotyka inspirujące historie życia i wyzwania, które ci przedsiębiorcy pokonali, by stać się tymi, których dziś podziwiamy. Ludzie biznesu z całego świata na tym kanale przekazują wiedzę i doświadczenia, których nie znajdziesz w książkach. Wsiadam zatem do Mercedesa i ruszam w świat odkrywać przed Wami niesamowite historie. Nazywam się Damian Przybyło, a ten program to o biznesie w Mercedesie. Witamy Was na kolejnym odcinku o biznesie w Mercedesie. Dzisiaj wyjątkowy gość prosto z Holandii do nas, także Kamilu, witam Cię. Cześć, witam Damian. Kamil to wyjątkowy przedsiębiorca, który prowadzi aż 4 biznesy. Poopowiada nam dzisiaj co dokładnie, natomiast już mogę Wam na samym wstępie taki delikatny rąbek tajemnicy uchylić. Jedna firma jest to biuro księgowe, gdzie obsługuje ponad 600 klientów biznesowych. Poza tym działa także w Holandii w leasingach. To jest jego druga firma. Trzecia to właśnie biuro wirtualne, tak, pomaga w zakładaniu siedzib właśnie w Holandii. No i czwarty temat to temat nieruchomościowy, właśnie gdzie też skupuje domy, mieszkania jako czwarta firma. Także no myślę, że tematów nam dzisiaj nie zabraknie. Na samym początku też zachęcam Was, zachęcam Cię, drogi widzu, żebyś tutaj zasubskrybował nasz kanał, żebyś też udostępnił, dał oczywiście lajka pod tym wideo. No i też jak zasubskrybujesz, to będziesz na bieżąco z kolejnymi materiałami, a nie są to tylko polscy przedsiębiorcy, ale z całego świata, tak jak dzisiaj mamy okazję posłuchać Kamila. Także Kamilu, powiedz może na samym wstępie, jak to się wszystko zaczęło? Skąd Twoja osoba w Holandii? No cześć, witam Was wszystkich. Do Holandii ja Damian trafiłem już, moja przygoda z Holandią rozpoczęła się w miarę wcześnie, bo gdzieś, nie wiem, w moim tam 5. roku życia. Ale już tak żeby przeskrolować to wszystko, biznes zaczęliśmy prowadzić, wyjechaliśmy tak z małżonką na stałe w 2010 roku. W 2011 otworzyliśmy swoją pierwszą firmę, no i to była księgowość, jest do dzisiaj, tak, Wasylów Advis. To jest nasz core biznesu, tak, i wspólnie z małżonką go prowadzimy. Fajnie. A powiedz mi właśnie, czy ta księgowość to gdzieś tam od początku miałeś pomysł, żeby właśnie ją założyć, czy gdzieś to wyszło naturalnie? Skąd pomysł właśnie, że akurat zacząłeś od tego biznesu? Księgowości, wiesz, jakbyś zapytał mojej nauczycielki w liceum, że jestem księgowym, to by chyba się przewróciła, ale potrzeba rynku, tak? Ja mam takie, taki skills, że potrafię wyłapać potrzebę rynku. No i okazało się, że rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę. Na początku obsługiwaliśmy klientów indywidualnych, prywatne osoby, tak? I rozwijaliśmy się wraz ze społecznością, którą obsługiwaliśmy. My się skupiamy, większość tych klientów, 90% to są rzeczywiście Polacy, tak? I my się skupiamy na tej to jest nasz odbiorca, tak? No i rozwijaliśmy się, wraz z rozwojem klientów, oni po tam 4-5 latach zaczynali otwierać swoje firmy, tak? No my już takową prowadziliśmy, w międzyczasie zdobywaliśmy tam doświadczenie, wiedzę, tak? Robiliśmy różnego rodzaju kursy, studia i tak dalej, żeby móc tego przedsiębiorcę jak najlepiej wspierać. Fajnie. A to ciekawa anegdotka o tym, co powiedziałeś. A propos Twojej nauczycielki, bo ja sam, ekonomię kończyłem, tak. A też zawsze gdzieś tam w technikum ledwo co się z matematyki prześlizgiwałem, bo nigdy mi dobrze nie wytłumaczyli. A później na studiach złapałem gdzieś tam wiatr w żagle i poszło, nie? No. Znaczy, wiesz co, ja mam takie trochę, tutaj nikomu nie umniejszać, ale mam takie doświadczenie, że chodziłem jakiś czas do szkoły
takiej gimnazjalnej w Holandii i w Polsce, tak? No i wiem jakby jaki jest system. Miałem, wiesz, w Polsce pamiętam jak byłem, no to już chyba w liceum i wiesz, ja jakby miałem to liczenie, no mi w Polsce mówili, że jakby sobie liczę na chłopski rozum, a wiesz, no w Holandii nas uczyli robić, jakby liczyć bardzo prosto, chodzi o wynik, tak? Żeby jak najszybciej dojść do wyniku. No i te moje oceny, wiesz, były takie słabe, no ze względu na działania, nie? Bo jakby wynik się zgadzał, wiesz, a działanie się nie zgadzało i gdzieś to tam się po prostu mieszało, nie? Z sobą. Rozumiem. A to od kiedy w sumie w Holandii mieszkasz? Wiesz co, tak, no i tak jak wspomniałem, na stałe z małżonką wyjechaliśmy w 10 roku, pod koniec 10 roku. No a wcześniej to ja jakby, wiesz, no mojej mamy partner jest Holendrem, wiesz, i to gdzieś tam od mojego 5 roku życia, wiesz, jest z Paulem. No i wiesz, i to jest taki element, gdzie my po prostu jesteśmy tam bardzo często w młodości, nie wiem, chodziliśmy tam do szkoły, wiesz, jakieś takie przemijane kwestie, nie? Fajnie, bo właśnie tak wrzuciłeś, że gdzieś tam wcześniej też przyjeżdżałeś, to byłem ciekawy. Byłem ciekawy. No nie, do pracy jeszcze nie wysyłali tak wcześnie, ale wiesz co, no miałem jakby, mam taki obraz, tak. No i mam obraz, wiesz, no jakby ten język holenderski samoczynnie gdzieś, wiesz, no przez to, że nie wiem, że chodziłem jakiś czas tam w młodości, do przedszkola, nie wiem, do szkoły takiej średniej, także no mogę, no ten język jakiś gdzieś mam tam wyrobiony, tak? I to był jeden z atutów, dla których, wiesz, stwierdziliśmy z małżonką, że no wyjeżdżamy do Holandii. Fajnie, no słuchałeś się też przede wszystkim, to zawsze tak nauka języka idzie w sumie najłatwiej. Tak. Wiesz, żeby się osłuchać, a później nagle bach i zaczynasz mówić. Tak. A powiedz mi, Kamilu, jaki przekrój klientów jest u Ciebie w firmie pod kątem księgowym? Bo powiedziałeś, że 90% to głównie Polacy tam mający biznes, natomiast to są różne branże, czy jakaś główna branża, gdzieś tam wiedzie prym, jak to myślę, że w 60%, bardzo fajne pytanie, myślę, że tak, nie wiem, wiesz, w 50, 60, 70% ja jakby też no nie mam obrazka, bo już nie siedzę w tym jakby tak super, ale wydaje mi się, że to no, większość to jest jednak branża budowlana i wszystko jakby, wiesz, no, możemy powiedzieć branża techniczna, tak, no u nas mamy też duży port, także wiesz, obróbka metali, wiesz, robią tam też panowie dosyć fajne pieniądze, no nie wiem, budowlanka, jakieś mebla, no jest tego bardzo dużo, nie? Ale ten zakres techniczny przeważa, są sklepy internetowe, jest dużo salonów beauty, tak? Są jakieś tam innowacyjne, wiesz, takie branże IT też dużo jest, nie wiem, aplikacje, budowa stron internetowych, gdzieś w ostatnich czasach jest też dużo jest dużo tych no, klientów, którzy tworzą kursy, tak? Ale mamy też, nie wiem, trenerów personalnych, także jakby, wiesz, no rozkrój jest bardzo duży, nie? Są rekruterzy, nie? A ogólnie wielkościowo to są jakiego rzędu typy? Jednoosobowe, czy też spółki? Jak to wygląda? I w ogóle jak w Holandii to wygląda? Czy jest podobnie w kwestiach podatkowych jak w Polsce, czy to jest inaczej? Opowiedziałbyś więcej, bo myślę, że to ciekawy temat. Pewnie. Jeżeli chodzi o, wiesz, u nas jakby system skłania do tego, o ile jakby, wiesz, no do 130 000 zysku euro opłaca się prowadzić firmę jednoosobową, tak? I to jest teraz duży margines, jakby też wejście w taką firmę nie wymaga za dużego wkładu, bo to jest tylko kwestia umówienia spotkania i tak naprawdę firma jest powołana do życia, nie? Jeżeli chodzi o spółki, to tutaj mamy do czynienia z notariuszami, wiesz, jakimiś tam wkładami, gdzie tam już trzeba, nie wiem, na start te 1000 a 2000 euro włożyć w biznes, także w większości przedsiębiorcy zaczynają od firm jednoosobowych i to jest, nie ukrywam, jakby też no, największa ilość klientów, których mamy, tak? Bo jak jeszcze raz powtarzam, do 130 000 zysku opłaca się po prostu prowadzić firmę. Już to jest też mega zależne, wiadomo, od profilu, bo jeżeli jest duże ryzyko w branży, którą prowadzimy, tak, no to jakby ta spółka jest pewnego rodzaju, wiesz, tarczą ochronną i po prostu należy ją wtedy otworzyć, tak? Ale no
wiesz, te firmy jednoosobowe są bardzo, bardzo popularne, tak? I to jakby, wiesz, no firma osobowa, wydaje mi się, tak jak w Polsce, to nie znaczy, że jakby, wiesz, on to jest jeden facet i on tylko pracuje w tej firmie, to świadczy o tym tylko, że ta firma jest zarządzana jedną osobą. Ona może mieć dowolną ilość pracowników, nie wiem, podwykonawców i wszystkiego, tylko chodzi jakby o to, że jest zarządzana jedną osobą. No słuchaj, fenomeny znam, gdzie po kilkaset osób są JDG i też I żyje. No, też, to u też nas, to wiesz, działa, tak? podobnie, wiesz, bardzo sprawne jest wyciąganie pieniędzy z firmy jednoosobowej, no i jak wiesz, no 130 000 euro zysku, no to też nie jest jakaś tam niski mała zysk, kwota, tak? I teraz jakby podatkowo się to rzeczywiście opłaca. Mamy ulgi, których znowu w spółkach nie ma i tak jakby mniej więcej to wygląda, tak? Jeżeli chodzi o spółki, to tego myślę, że mamy około 10% z naszej całej bazy klientów. Okay. A jak to wygląda pod kątem podatków, tak? Jakie podatki płacisz jako jednoosobowa działalność, jakie jako spółka? Czy Ty obsługujesz głównie, nie wiem, takie odpowiedniki, tak jak w Polsce są spółki ZOO, czy bardziej to jest skomplikowane u Was? Jakbyś mógł o tym też opowiedzieć? No tylko i wyłącznie, wiesz, ja jestem, wiesz, jakby też nie powiedziałem, wiesz, ja mam, moim takim core jest doradztwo podatkowe. Ale jakby, że no, klientów, których obsługujemy, wiesz, oni jakby nie są w stanie jeszcze zapłacić za to, że ja sobie tam pół godziny pomówię i odpowiedniej kwoty, to jakby składa się to, wyobraźnia, nie wiem, doradcy podatkowego jest na tyle słaba, że wymagają, no rynek wymaga, żebyśmy byli też prowadzili księgowość, tak? I na tym się skupia bardziej moja małżonka Ewelina. No i wiesz, my się też mega ze sobą fajnie, wiesz, uzupełniamy. Ja jestem bardziej takim działaczem, organizuje coś, ona już potem logistykiem, wiesz, i jakby ona to mi później tam, mi prowadzi nam to wszystko sprawnie, nie? Wracając, słuchaj, do podatków, no to mamy, jeżeli chodzi o firmy jednoosobowe, to jest podatek progresywny, podobnie jak w Polsce, tylko że jakby stawki są odpowiednio wyższe. Zaczynamy od 37% podatku i on jest teraz w tym roku bodajże do 72 000 euro i powyżej 72 skakujesz na 49,5% podatku dochodowego. To spory w sumie. No jeszcze Polska ma kilka etapów, wiesz, także Jeszcze wiemy, nawet lepiej niż w Norwegii chyba, jak z Przemkiem rozmawiałem. Ja Przemka, Podobnie. tak, mamy też rzeczywiście sobie czasami tam, wiesz, rozmawiamy na te tematy, no to gdzieś się doganiają na różnych płaszczyznach, nie? Ale Holandia, no wiesz, no jakby podatkiem słynie, no ale wiemy też, że Polska jakby, nie wiem, w odległości tam 5-10 lat też te progi będzie musiała zdobyć. Ale właśnie tak tylko wtrącę, bo wiesz, dużo osób na przykład narzeka, że za duże podatki, za duże. Powiem Ci szczerze, ja teraz trochę Skandynawię właśnie przejeździłem i w Islandii byłem i właśnie w Szwecji w tym roku w styczniu i u Przemka w Norwegii i powiem Ci, jak miałbym nawet płacić większe podatki, tak jak u nich, ale ja wszystko dostaję w tym, to i tak by mi się to bardziej opłaciło niż tak jak od, nie wiem, 10 czy 11 lat wszędzie coś się dzieje prywatnie, coś chcesz załatwić i tak na własną rękę, bo u nas nie ma tej służby, nie, a tam no płacisz jednak, ale masz wszystko top, tak? No to się zgadza, wiesz, jeżeli te podatki jakby będą, wiesz, w Polsce też szły jakby z jakością obsługi klientów, no to będzie spoko, no to jakby obywateli, no to będzie spoko i jakby, wiesz, drogi będziemy mieli odpowiednie, bo te podatki, wiesz, no one na coś idą, tak? I teraz kwestia, no już ja jakby politycznie ugrupowany nie jestem, to czy tutaj za dużo nie powiem kto, co, gdzie i jak, no ale wiem, że jakby w przeciągu, nie wiem, 5-10 lat te podatki będą musiały się zrównać, bo my jakby w Polsce też chcemy mieć jakiś tam poziom życia, dorównać Zachodowi, no i to się wiąże jakby z opłacaniem wyższych podatków, tak? I z niczym innym, no bo wiesz, no chyba, że gdzieś znajdziemy jakąś, wiesz, duże złoże gazu albo ropy i zaczniemy je, wiesz, gdzieś tam eksplorować, tak? Ale na ten moment, no to tylko i wyłącznie podatki, nie? Rozumiem. 49%, wiesz, i pół, no to jest dosyć dużo, ale to też, wiesz, to też tak nie wygląda. Ja tutaj nie chcę zaśmiecać się już mega taką wiedzą, wiesz, stricte podatkową, wiesz, no u nas jest też tak, że no, mamy pewne ulgi, są ulgi podatkowe, ulgi dochodowe, także tak jak wspominałem wcześniej, do tych 130 000 euro opłaca się po prostu prowadzić firmę. Wiesz, jeżeli zarabiasz do tych 70 000 euro, to tak
taki podatek rzeczywisty w procentach, który zapłacisz, to jest 30%. Nie? Bo jakby są ulgi, wiesz, i jakby no to jest dalej wysoko, bo jeżeli rozmawiamy z przedsiębiorcami w Polsce i wiesz, jeżeli słyszymy w ogóle jeszcze jakieś konstrukcje ryczałtowe, mają tam po ileś spółek pozakładanych, te obroty są przerzucane, no i wiesz, i tam nie wiem, po 5-7% podatków dochodowego płacą, no to jest jakby super, nie? To tego tutaj nie ma. Nie? No co Ci daje Holandia, no to na pewno jakby taką prawowitość w procedurach podatkowych, wiesz, i no, co nam się obija o uszy często, to że no wiesz, jakby tutaj w Polsce mamy no, urząd może skarbowy cały czas bardzo dużo i w bardzo szybkim czasie, jeżeli gdzieś tam... Możecie zamknąć firmę tak naprawdę. Tak. No to u nas jakby tak to nie wygląda i bardzo dużo polskich przedsiębiorców otwiera u nas firmy w Holandii, siedziby swoje główne, ze względu właśnie na tą jakby procedurę, tak, że no nie może Ci ktoś od tak zamknąć firmy, są wiesz odwołania, potem odwołanie od odwołania, nie wiem, wnioski do sądu i jakby przez ten cały czas, wiesz, jakby działa, firma cały czas dalej działa, tak, no i przede wszystkim no inspektor nie ma takiej dużej mocy. On ma dużą moc, podatkowy inspektor, ale nie taką, jak wydaje mi się w Polsce. Okay. Nie? Tak właśnie wygląda cała współpraca z urzędami skarbowymi i tak dalej. U was w Holandii są bardziej takie gdzieś tam firma, że jak są jakieś kontrole i w ogóle jak często te kontrole też u siebie masz? Słuchaj, no kontroli jakby przy naszych biznesach, ja nie wiem, może są, wiesz, no, wydaje mi się, że około, wiesz, nie wiem, 7-8 kontroli może jest w ciągu roku, tak? I to się odbywa jakby zdalnie wszystko za pomocą maili, tak? No i w ten sposób to działa. Wiesz, wszystko działa na bazie takiej dosyć przyjaznej. My od jakiegoś czasu też mamy do czynienia z polskimi urzędami skarbowymi, jakby wojewódzkimi. No i kurczę, wiesz, że jak dostałem pierwsze pismo z polskiego urzędu, mówię, wow, co jest grane w ogóle, wiesz, 100 artykułów pierwszych, mówię, TFK chyba nas zaraz za coś wsadzą, wiesz. Słuchaj, na koniec było napisane, że tam ktoś czegoś zapomniał dołożyć, nie? I mówię, wiesz, ale kurczę, czytasz to i mówisz, o co w ogóle komand, nie? A u nas jakby dostajesz pisemko w 2 prostych zdaniach, proszę pana, zapomniał pan czegoś dołożyć, proszę, nie wiem, to załączyć, tak? To jest taki jakby prosty przykład, nie? Z którym ja jeszcze gdzieś tam miałem do czynienia. Także no ta mentalność jest troszeczkę inna, nie? Ale też masz coś takiego w sensie, że od razu gdzieś tam u was są kary, czy bardziej upomnienia, są tacy bardziej nastawieni na rozmowę i pomoc? Wiesz co, no my mamy jakby, wiesz, ja dzielę takie trochę, wiesz, nie wiem, no z tymi systemami podatkowymi, z którymi mam do czynienia, dzielę je na germańskie i anglosaskie, tak? Teraz anglosaski to jest taki już mega liberalny, a germański, no to jest taki, wiesz, ja go mam za takiego, że chodzi Ci pani z linijką i za każdy błąd dostajesz, wiesz, wymierzoną karę. No to my jesteśmy trochę jakby pomiędzy, wiesz, trochę jest germańskiego i trochę tego takiego mega liberalnego anglosaskiego. I kary no nie są nakładane, wiesz, od razu, jakby dostajesz informację, że słuchaj, no jest jakieś przewinienie, możesz się tam stosunkować, wiesz, jakby my całymi naszymi procedurami, jakby ja znowu specjalizuję się w tym, jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. Miałem kiedyś taki bardzo ciekawy przypadek odnośnie prawa podatkowego, wiesz, był facet, to Holender akurat, on prowadził gdzieś tam w 2000 roku sieć coffee shopów w Rotterdamie, tak? I to popularne. Tak, znaczy wiesz, popularne. No są ludzie, którzy to robią, tak? Tak. Są ludzie, którzy z tego korzystają i są ludzie, którzy zarabiają na tym pieniądze. Jakby wiesz, znaczy, to jest też inny temat, ale jakby nie należy to akurat te pieniądze do szarej strefy. No i ten facet gdzieś tam, wiesz, w tym coffee shopie mają też dużo obrotu gotówką i on sobie lokował pieniążki w Szwajcarii. No ale tam w Szwajcarii był jakiś tam urzędnik bankier Holender, który wyciągnął w jakiś sposób te dane, jak się pożegnał z bankiem i poszedł do skarbówki holenderskiej, przedstawił dane obywateli, się dogadał, którzy tam trzymają pieniądze, że słuchajcie, jak chcę procent z tego i Urząd Skarbowy poszedł, procent z tego, co oni ściągną. Urząd Skarbowy poszedł na to. No i mieliśmy u niego do czynienia z 2 podatkami. To był podatek jakby od majątku i podatek od dochodu. I teraz wiesz, podatek od dochodu, no tam była jakieś bodajże, wiesz, 1,5 bańki euro, na tym koncie
koncie trzymane w jakichś takich najlepszych latach, no to wiesz, jakby urzędnik chciał go opodatkować, to no i wyliczył mu 50%, tak, od razu, podatku od dochodu. Czyli dostał 1,5 bani kary, plus do tego jeszcze tam paręset za to, że tego nie zadeklarował, nie? A następna sprawa była taka, że dostał jeszcze, słuchaj, podatek od majątku, który nie płacił. Ten podatek jakby, no tutaj on był, nie? I my żeśmy mu, słuchaj, jakby mieliśmy taką batalię z urzędnikiem, wiesz, ale jakby wykasowaliśmy mu te 50%, bo jakby gdzieś tam mamy taki przepis, że jeżeli dochód jest wygenerowany na terenie Holandii, to urzędnik ma 5 lat do tego, żeby ten dochód jakby wyegzekwować i opodatkować. No i tutaj była sprzeczka, czy on był w Holandii, czy nie, no i jakby nam gdzieś się to, wiesz, to było pierw odwołanie, potem urzędnik no był na tyle, wiesz, gdzieś tam, kurczę, zachłanny, że wiesz, że nie chciał odpuścić, ale to wiesz, to się odbywa wszystko polubownie, my wchodzimy, jest wiesz, polubowna rozmowa, jakby wiesz, mamy tam, nie wiem, face to face kontakt przy takich sprawach, wiesz, potem sprawa trafia do sądu, no i w sądzie jest jakby, wiesz, info, że słuchaj, no facet już, jakby sąd da mu też informację, że facet jak no nie odpuścisz, to będziesz już płacił jakby nam za koszta wszystkie sądowe, które my ponosimy, nie? No i gdzieś tam facet odpuścił, klientowi te 1,5 bańki z hakiem umorzyli, z tych 50% dostał tam tylko, nie wiem, 2 czy 3 stówy do zapłaty podatku od majątku, nie? Także mniej więcej tak to wygląda, ale podchodzisz do tego mega, wiesz, z luzem, nie? To nie są jakieś takie, wiesz, rzeczy, że, no nie wiem, przerastają cię, nie? No to bardzo miło to słyszeć, bo akurat fajnie sobie, powiem Ci, tak porównać, bo akurat mam dobrego kolegę w Polsce, który ma księgowość. No obsługuje tak jak Przemek, jak rozmawialiśmy, trochę mniej, bo około 150-200 klientów ma. No i on ma 10 kontroli, czyli podobnie jak Przemek w Norwegii, ale miesięcznie, a nie rocznie, nie? Więc można sobie łatwo zobaczyć, zestawić, nie? U Was jest 7, w Norwegii jest 10 rocznie, nie? A tutaj mamy w Polsce miesięcznie. No i ja też kilka działalności prowadzę i widzę po prostu, jakie jest podejście, także od razu jakby, no przykro to mówić, ale no, traktują Cię jak złodzieja, nie? No to jest jeszcze to, że wydaje mi się, wiesz, to co wspominaliśmy jeszcze chyba przed nagraniem, że jakby kapitalista w latach 80. tutaj był takim złem koniecznym chyba, i tak jest traktowany, nie? I jakby urzędnicy no mają, wiesz, oni są jakby dla nas, żyją z naszych podatków, no i teraz jest kwestia jakby tam kilku pokoleń chyba musi minąć i zaczniemy i będą nas traktować już też chyba lepiej, nie? Jako przedsiębiorców. Czas pokaże. No nie, no chyba tak będzie już, no. Trzymam kciuki, ja też pozytywnie jestem nastawiony, także liczę, że jak najbardziej tak będzie. A powiedz mi, w Holandii, bo rozmawialiśmy też przed wywiadem o tym, że właśnie też prowadzisz te 3 dodatkowe biznesy, które tak naprawdę pewnie wyszły z tego pierwotnego, czyli od księgowości. Tak. Opowiedziałbyś więcej o tych leasingach, czy może o tym biurze właśnie wirtualnym, o którym rozmawialiśmy? Tak. Wiesz co, jeżeli chodzi o leasingi, no to temat jakby powstał, no całkowicie, też jest jakby pochodny, ale on powstał z ideą sprzedania biznesu. I mam kogoś, kto jakby no, stawia biznesy po to, żeby je sprzedać. To jest gdzieś tam tubylec w Holandii. No i ja jakby z nimi rozmawiałem, słuchaj, jak Ty skalujesz, jak Ty wybierasz branżę, no bo jakby robił to w różnych branżach ubezpieczeniowych, nie wiem, nieruchomościach, w różnych sektorach i się pytam, słuchaj facet, jak Ty to robisz, żeby tą branżę jakby wybrać? I on mi mówi, Kamil, ja patrzę, gdzie jest dużo pieniędzy i tam działam. I jakby działam na bazie tego, że zdobywam procent rynku i ten procent rynku potem idę do dużych graczy i go udostępniam. No i jakby Lease Polska powstała, wiesz, z tej perspektywy, tak? Sprawdziliśmy, gdzie są po prostu pieniądze i okazało się, że leasingi, bo jakby, nie wiem, no 60% aut jest 70% w Holandii zleasingowanych i to jest duża gdzieś tam nisza. My kierujemy się, tak jak wiesz, ze wszystkim w klientów polskich. No i to są, wiesz, Hiszpanie, Portugalczycy, nie wiem, Litwini, Rumuni, no jakby ogólnie obcokrajowcy. No i zdobywamy im rynek, wiesz, i na bazie tego, wiesz, sprawdzamy po prostu
też no będziemy chcieli tą firmę w jakimś czasie odsprzedać, nie? Nie wiem, mieliśmy taki pik w 2021 roku, że zleasingowaliśmy około 120 pojazdów, nie? Z tego marże są niskie jakby, nie? Ale nie wiem, obrót firmy wyniósł już duże pieniądze, nie? Przy 120 pojazdach średni koszt leasingu, kredytu wynosi 50 000 euro, to sobie gdzieś tam można łatwo policzyć, nie? My mamy marże dosyć niskie, ale no wiesz, no i już dostaliśmy propozycję jakby od sprzedania firmy, ale to nie są pieniądze, o których my jeszcze chcemy, nie? I po prostu znajdujemy rynek, o którym jakby wcześniej sobie się w ogóle nikt nie realizował, że ten rynek istnieje, bo mają, nie wiem, dostęp do tych klientów holenderskich, my jakby w to nie wchodzimy, pokazujemy, że słuchaj, mamy samych klientów zagranicznych w Holandii, no nie wiem, Polaków jest tam 300 000, a przedsiębiorców 33 000, także jakby wiesz, skala tego, co możemy osiągnąć jest jeszcze ogromna. Ale jak mówisz, że miałeś 100 pojazdów, no to wiesz, razy 30 000, nie? Możesz to wyskalować, nie? No, znaczy średnia mniej więcej 50 000, bo są fury, wiesz, co schodzą za 100, no są tak. fury, co schodzą, wiesz, tam, nie wiem, za 3 dychy, gdzieś te 30 000 to jest chyba takie minimum, że to auto musi zejść, to jakby wydaje mi się, że średnia, no to jest spokojnie, możemy powiedzieć 50 000, nie? No to jest, wiesz, i jakby same banki zaczęły się z nami kontaktować o tym, o jakby przejściu, nie? Także Lease Polska powstała bardziej z tej perspektywy, całkowicie, wiesz, nowy biznes i jakby chciałem spróbować, jak to wiesz, w ogóle działa. Wiesz co, ją powołaliśmy bodajże w 2018 roku, nie? Okay. Także no, w 2018 zaczęła działać, wiesz, jakby tam celem było, żeby to zrobić w przeciągu 3 lat, ale gdzieś nam się to odwleka i mam nadzieję, że za 3 w końcu się gdzieś to uda, wiesz, jakby zmonetyzować, nie? Dutch Virtual Office, no to już rzeczywiście potrzeba rynku i konstrukcji prawnej, że no gdzieś to jakby z księgowości wyszło, my bardzo długo żeśmy się tego bronili i wiesz, ja jakby mam no Przemka, wiesz, z Norwegii, oni to gdzieś prowadzili już dawno i Przemek mi o tym mówił, ja jakoś tak miałem, wiesz, jakieś takie, czasami człowiek ma, wiesz, sceptycznie nastawienie do czegoś, a masz cały czas, wiesz, w kieszeni, kurczę, w ogóle złoty graal, który trzeba odpalić, nie? I teraz, wiesz, ja się nie wiem dlaczego przed tym broniłem, ale już powołaliśmy to w tym roku w październiku, no i firma, no wiesz co, no nie wiem, no w styczniu mieliśmy 30 000 euro zysku, nie? Także no kurczę, no to są jakby no fajne wartości, nie? A jeżeli chodzi o sprzedaj dom, no to już jakby wiesz, to już taki trochę gdzieś tam te nadwyżki kapitałowe, no człowiek coś musi z nimi robić, tak? No i to inwestowanie to jest jakby taki, wiesz, no spokojna ostoja, nie? 2 obiadów, zawsze mój kolega się śmieje, mówi Damian, 2 obiadów nie jest już naraz, w 2 miejscach naraz nie będziesz na świecie, więc trzeba po prostu to inwestować. Tak. I wiesz, no i jakby z tej perspektywy to powstało, tak? I wiesz, jakby my się kierujemy no, na specyficzną grupę klientów, sprawdziliśmy grupę klientów, z którą nam się najlepiej współpracuje, zrobiliśmy profil klienta i problematykę danego klienta, który nas interesuje i to jest dosyć specyficzny klient, bo nie wiem, klient, no przede wszystkim rozwiązujemy problem. Wiesz? No i jakby wiesz, ogólnie zasada w biznesie, myślę, że się ze mną zgodzisz, jest taka, że im większy problem rozwiążesz, ty masz większy profit, albo im większą przyjemność komuś dostarczysz, ty masz większy profit. No tak to działa. I tak to mniej więcej, żeby to wiesz, zredukować do zera, działa. No i my na takich klientach, wiesz, mamy klientów tutaj w Sprzedaj Dom, nie wiem, którzy na przykład, wiesz, chcą wyjechać to są znowu Polacy w 90%, którzy chcą wrócić do Polski, mają nieruchomość, chcieliby skeszować, wiesz, zysk, bo na przykład sobie robią budowę, ale nie chcą się jeszcze wyprowadzać. I jakby, wiesz, my ich po prostu kupujemy dom, wynajmujemy im go dalej, wiesz, no i na tej bazie... Czyli takie zarządzanie robicie. Tak, ale odkupujemy go od nich, wiesz, nie wiem, tam wiadomo, no ta cena odkupu też musi gdzieś się zgadzać i wynajmujemy go potem dalej, no nie wiem, to są klienci, którzy mają, wiesz, jakieś tam bardzo dużo, wiesz, zauważyliśmy i to chyba też mi się udało fajnie zarobić raz na takiej sytuacji. Bardzo dużo jest, wiesz, w budowie takich klientów, którzy zaczynają sobie remont w domu i wiesz, no i oni po prostu żyją w tym remoncie
klienci po roku czasu ich to przerasta. Mają dość. Wiesz, mają dość, cały No, dom jest zaspieprzony. Dużo małżeństw Tak, się rozpada, tak, nie? tak. Przez remonty i tak dalej, to I w takich klientów też uderzamy, wiesz, klientów, którzy się właśnie rozstali, wiesz, i nie wiem, nie ma kontaktu z jednym z partnerów, to gdzieś tam przepisy robią jakby no, problem, żeby to mieszkanie potem bez podpisu drugiej osoby sprzedać, no to my gdzieś tam też to robimy. Także to akurat rozwiązuje też pewną problematykę na rynku, nie? No a powiedz mi, Kamilu, na czym się skupiasz, budując swoje projekty biznesowe? Jak miałbyś zdradzić to, co Cię wyróżnia na rynku i jakby, no, na czym się skupiasz, tak? Wiesz co, no tak jak wiesz, mówię, ja myślę, że moją najlepszą stroną jest to, że robię biznes z małżonką, wiesz, i jakby my się mega uzupełniamy, wiesz, i ja mogę sobie pozwalać bo jakby, wiesz, biznes to jest szukanie też. Musisz szukasz, wiesz, i tak jakby, wiesz, mamy tutaj 4, ale tych, nie wiem, prób było więcej i jakby 4 to są takie, które są, wiesz, po prostu... Skądś to znam. Tak, no i przynoszą Ci pieniądze, ale wiesz, jakby nie rozpoczniesz tej drogi w poszukiwaniu, to nie wiem, no siedzisz i sobie marzysz cały czas. Trzeba rozpocząć i działać, wiesz. No ja myślę, że ja jestem dobry w działaniu, wiesz, mamy jakby też się bardzo skupiamy na jakby obsłudze klienta, tak? I kładziemy duży nacisk na to. Automatyzacja też gra u nas bardzo dużą rolę i no i jakby księgowości, no to dążymy do tego, żeby to było w 95% zautomatyzowane. Jakby wiesz, no też tutaj jest czas, który też jakby wiesz, z biegiem czasu jakby księgowość zostanie wyeliminowana, no bo to jest, wiesz, praktycznie praca produkcyjna, tylko że w administracji, bo bukujesz dokumenty, także to wiesz, to jest, no to zostanie w jakimś czasie na bliskim wyeliminowane, wydaje mi się. No ale jakby automatyzacja, wiesz, fokus na klienta no i to uzupełnianie się, nie? Jak masz drugą osobę, z którą się naprawdę super uzupełniasz, wiesz, my o tym wiemy, ale zeskalowaliśmy się, wiesz, tam, nie wiem, w Galupie, nie wiem, 16 osobowościach, jakby wiemy, co kto może i wiesz, nie ma zbędnych działań, nie? Ewelina mnie nie zaśmieca z rzeczami, którymi, wiesz, ja nie jestem w stanie robić, które nie są mi na rękę, ani ja jej nie zaśmiecam. No to myślę, że co powiedziałeś, to bardzo cenne i jakieś 5-10% przedsiębiorców moim zdaniem o tym wie. Większość po prostu nie podejmuje takich zaawansowanych działań, żeby przeskanować jakby w jakim kierunku, no, co lubią robić, czego nie lubią robić. Ja na przykład wiem dokładnie, jakich działań nie lubię w firmie robić i zawsze to albo na wspólników deleguję, albo mam od tego inne osoby, bo no, moim zdaniem biznes powinno się robić i przede wszystkim to, co się lubi robić, tak? Żeby ten czas fajnie płynął, a nie na zasadzie, że idziesz jak za karę i musisz tam odbębnić i tyle, tak? Więc... Wiesz co, mówię, wiesz, to jest mega ważne, wiesz, ale no jakby my staramy się profilować wszystko, zbierać dane i profilować wszystko. Wiesz, doszliśmy w pewnym momencie do takiego czegoś, że wiesz, jak ja nie wiem, jak do mnie dzwoni, nie wiem, Radek i Radek jest mega szczegółowy, a jestem globalny, to mnie Radek męczy zadawaniem pytań. Wiesz, o co chodzi? Ale takimi, wiesz, że ja to mogę nazwać pierdołami, ale one są dla niego mega ważne. I jakby, wiesz, mamy osoby, które też są mega szczegółowe i na przykład jest, nie wiem, Oliwia, czy tam, nie wiem, Ewelina, czy tam ktoś inny, kto jest też mega, bardzo szczegółowy i ona sobie lubi z Radkiem o tym porozmawiać, wiesz? I jakby też, no, ten profil klienta, wiesz, który my prowadzamy, jest mega, wiesz, obszerny, nie? Także, wiesz, jak dzwoni ktoś taki, wiesz, kto jest też globalny, no to dostaje osobę, która jest jakby globalna i potrafi to, wiesz, też z nim odpowiednio porozmawiać, nie? A to jakim zespołem teraz zarządzasz? Co, mamy dosyć mały zespół, mamy mniej więcej, no, około 8 jest u nas ludzi na etacie i 2 są takie, wiesz, jakby freelancerów, także to jest zespół, no, 10-osobowy. A to fajnie, że taka grupa Ci ogarnia aż tyle firm. Automatyzacja, wiesz, naprawdę 90% to jest automatyzacja, nie? Jakby skłania się twój biznes składa się do tego, żeby po prostu obsługiwać klientów i wiesz, mamy taki wiesz, gdzieś tam taki know-how nasz jest, że jedna osoba może obsługiwać 70 do 70 firm, to jest w tym momencie około 55-60, nie? Miesięcznie, żeby to miało ręce i nogi.
nie? Ale składa się to tylko i wyłącznie już, no wiesz, do doradzania, wiesz, klientom i tak dalej, nie? Nieźle. Właśnie teraz w ogóle większość branż myślę, że dotknie ten rozwój właśnie technologii i właśnie taka digitalizacja biznesu, bym powiedział nawet, że no, nawet gdzieś tam patrząc po naszych dzieciach, pewnie sam to obserwujesz, że gdzieś tam ciągną właśnie wszystko online'owo, tak dalej, załatwiać, żeby nawet nie wychodzić z domu, tak? Że kiedyś my na przykład, jak nie pojechaliśmy, nie przymierzyliśmy, nie zobaczyliśmy, nie dotknęliśmy, to nie ma opcji, nie? A teraz mam znajomego, który ma kilkanaście sklepów internetowych, bardzo mocno działa i mówi: Damian, teraz sprzedaż w internecie, w ogóle wszystko tam idzie, tak? Tak. No to w ogóle sprzedaż, no to jest już jeszcze w ogóle inny temat, nie? Tak. No ja jakby siedzę tylko i wyłącznie w usługach ze sprzedażą, no nie robię nic. Leasingi to jest też tak jakby, wiesz, tylko i wyłącznie finansowanie, bo my działamy z dealerami, my nie mamy tych aut jakby swojej, wiesz, na swoim stanie. To są, nie wiem, auta nowe, tak jak tutaj masz Mercedesy, to są auta też jakby nie starsze niż 5 lat, tak? Ale my tej bazy, floty aut nie mamy u siebie, nie? To są auta czyjeś i my tylko jakby, wiesz, zgrywamy leasing, tak? No i gdzieś tam mamy mały procent z tego. Wiesz, jakie jest powiedzenie, lepsza złotówka z handlu i z usług niż 100 zł z produkcji. No tak. To się, znaczy wiesz, no ja jakby produkcji nigdy nie siedziałem, to też ciężko mi powiedzieć, nie? Ale myślę, że wiesz, że to odchodzi, nie? My widzimy też jakby w którą stronę idzie holenderski rząd i wiesz, patrząc się, nie wiem, na rolników, którzy gdzieś nam ostatnio bardzo dużo dawali się we znaki, którzy jakby są już zmuszani do tego, żeby opuścić Holandię i przenosić się do innych krajów. Przez to, że po prostu, wiesz, no to u nas to już bardzo popularne, jakby wiesz, zabierają bardzo dużo miejsca, nie mają jakiegoś dużego, wiesz, procentu w ogólnym obrocie w Holandii. No i są mało, wiesz, atrakcyjni, tak? Wydzielają dużo tam jakichś, wiesz, dzielin do środowiska i tak dalej, nie? No to także widać też fajne podejście, jak byłem w Holandii w zeszłym roku w Amsterdamie, to widać też takie podejście właśnie pro-eko i tak dalej, że tam jest ograniczona ilość chyba aut w centrum, tak? Bo większość właśnie widziałem na rowerach i tak dalej, więc... Czy wiesz, ja urzęduję w Rotterdamie, to jakby mi jest ciężko powiedzieć, do Rotterdamu jakby jeżdżę, wiesz, jak ktoś przyjeżdża, no to jakby jest, wiesz, must have Amsterdam, nie? Także, wiesz, dla mnie to już po prostu wchodzę, wiesz, idę przez tą, nie wiem, tą czerwoną ulicę, bo jakby to, wiesz, trzeba zobaczyć tam kilka innych punktów i wiesz, że mógłbym z tymi wszystkimi pańmi za tymi witranami sobie, nie wiem, piony przybijać chyba. Tak jakby, no bo to, no ludzie jak przyjeżdżają, to chcą po prostu to zobaczyć, no tak. Ale no to wiesz, no tak to wygląda, nie? Ale my działamy, wiesz, w Rotterdamie, tak, i wiesz, no u nas też na to środowisko nakładają dużą jakby, no, dużą rolę to odgrywa. Też masz bodajże taki jakiś przepis, że diesle nie mogą wjeżdżać bodajże do centrum miasta. Coś kojarzę. Coś takiego jest, wiesz. I no w Amsterdamie nie wiem dokładnie jak tam jest, wiesz, że jak zazwyczaj jadę, no to wiesz, to raz, że jak tam jesteśmy, to już gdzieś tam się, wiesz, jakiegoś wina napijemy czy coś, to jakby no jedziemy pociągiem, nie? Okej. Najłatwiej. Tak, najłatwiej, no. A powiedz mi teraz, płynnie przechodząc do tego tematu Twojej firmy Sprzedaj Dom i ogólnie tematu nieruchomości w Holandii, czy to cenowo jak właśnie wygląda, czy też możecie sobie robić to na dźwigni, czy posiłkować się gdzieś tam kredytem, czy bardziej gotówkowo, jak to wygląda, bo na pewno masz fajną wiedzę w tym. Jeżeli chodzi o nieruchomości w Holandii, no to temat był do jeszcze 2 lat, 3 lat temu bardzo atrakcyjny i był mniej więcej, no można było go porównać do angielskiego systemu. Nie aż tak, bo tam panowie, wiesz, jak kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać, no to kurczę, mają w ogóle już takie Eldorado, że
no mega. U nas działa to w ten sposób, że jakby możesz się, wiesz, brać tą, możesz się posiłkować kredytami, dostajesz kredytu pod taki produkt inwestycyjny mniej więcej 80% wartości nieruchomości, którą wyceni rzeczoznawca. To jest też jakby bardzo fajne wiedzieć, bo jakby 100%, znaczy dostajesz 80% tego, co jest nieruchomość warta, ale tą wartość nieruchomości określa niezależny rzeczoznawca. I teraz wiesz, no tutaj daje to dużo możliwości, nie? Zaraz do tego przejdziemy, ale no to jest jakby spoko, wiesz, jeżeli robisz nieruchomości pod wynajem i robisz to z takiego punktu indywidualnego, czyli jakby prywatnego inwestora, nie ze spółki, to jest to też mega korzystne ze względu na to, że podatek jakby, no nie ma podatku od dochodów z najmu, a mamy podatek od majątku. I ten podatek od majątku, wiesz, gdzieś tam mamy 100 000 euro jakby majątku zwolnionego z dochodu i wszystko powyżej jest, nie wiem, opodatkowane. To ja jakby już Ci to uproszczę, bo tam to jest teraz 32%, ale jakby żeby się nie rozpływać po oceanie, to jest około między 1 a 2%. I to jest fikcyjnej stopy zwrotu, wiesz, także czy Ty masz pieniądze na koncie, czy Ty je masz, nie wiem, w nieruchomościach, to po prostu płacisz te 2%. Jeżeli jesteś sprytny i potrafisz rzeczywiście gdzieś się lewarować dźwigniami finansowymi, to tak naprawdę okazuje się, że nie wiem, że mamy gdzieś tam ludzi, z którymi się gdzieś tam obracają, no to mają, wiesz, około, nie wiem, 200-300 nieruchomości, tak, mają cash flow w wysokości, nie wiem, 300 000 miesięcznie i to jest nieopodatkowane. Nie? I jest w ogóle taka, ale no jesteśmy w 2003 roku i no i to przestaje już być taki, wiesz, taki dobry, bo jakby, no wiesz, no 23, sorry, i jakby wiesz, no przestaje to być takie atrakcyjne. Dużo inwestorów wyjeżdża, o tym co mówiliśmy wcześniej. Dlaczego? Bo no bardzo gdzieś, no możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy napiętnowani już w Holandii, wiesz? Podnieśli nam podatki kadastralne od przejęcia nieruchomości, on wynosił, wiesz, jeszcze 3 lata temu 2%, teraz wynosi już 10%, także jak kupujesz, wiesz, nieruchomość, która jest warta, nie wiem, 400, no to z miejsca jakby sam podatek notariusza 40 000 do zapłaty, tak? Plus do tego, wiesz, Twój wkład własny 20%, tak? No to nie wiem, to Cię wynosi tam 80 000 plus wszystkie koszta dookoła, no to załóżmy, że zamyka się w 130 000 euro, a stopa zwrotu, słuchaj, z tego jest, nie wiem, wiesz, no 1, 2, 3%. Także jakby dużo łatwiej jest po prostu gdzieś tutaj zainwestować i ja gdzieś teraz też w tym kierunku idę i też jakby znowu z pomocą Przemka, tak? Bo on gdzieś tutaj jest bardziej obeznany w Polsce i staramy się, wiesz, no tutaj coś lokować, tak? Inwestorzy z Holandii robią to znowu w Hiszpanii, bo rynek jest bardziej atrakcyjny dla nich, jakby bardziej sexy. Marbella, tak dalej. Tak, bardziej po prostu sexy jest dla nich. Tak. No, Polska jednak ze względu na sytuację polityczną jest uważana za taki mało stabilny. My staraliśmy się tych inwestorów tutaj ściągnąć też i zrobić jakiś taki, wiesz, model, żeby pokazać, że słuchaj, no tutaj cały czas możemy, przepisy są bardzo przychylne i tak dalej, nie? Ogólnie na domiar już tego wszystkiego, wracając do tego napiętnowania, to większość miast w Holandii, gmin, wprowadziło przepis, że jeżeli kupujesz nieruchomość poniżej 400 000, to jest jakby ruchome, w Amsterdamie jest 600, ale to tylko i wyłącznie możesz ją kupić dla własnego użytku. Czyli nie możesz wynajmować. Także już ona jest tylko i wyłącznie dla własnego użytku. Ale prawo wstecznie działa, czyli jak już wynajmujesz, to nie. To już się jakby nie ma znaczenia, nie? No i już jakby, wiesz, taka wisieńka, no po prostu kropka nad i, to jest podniesienie podatku i jakby opodatkowanie rzeczywistej stopy zwrotu. Czyli już nie tak jak do teraz mieliśmy ten podatek majątku i mogliśmy sobie uciekać i to było mega atrakcyjne, bo to samo w kryptowalutach, nie wiem, w inwestycjach na giełdzie, tak, dopóki nie jesteś inwestorem takim profesjonalnym, tak, a profesjonalny inwestor to jest ktoś, kto poświęca więcej czasu inwestowaniu niż jakby jakiejś innej biznesowi, to do tego momentu, wiesz, no jest to wszystko w tym boksie trzecim, czyli podatku od majątku i to było mega korzystne, nie? Jakby my mieliśmy bardzo dużo gdzieś tam konstrukcji panów, którzy, nie wiem, w Polsce się dorobili jakby dużych pieniędzy, bo to w tych latach ostatnich, tam 2 lata temu i rok temu był nagle wypływ tych bitcoinowych milionerów, tak? I przenosiliśmy im rezydencje podatkowe do nas.
tak? Do Holandii, bo było to bardzo atrakcyjne. Także wiesz, no przestaje to być atrakcyjne. A to mówisz, że są napiętnowani to tylko jakby Polacy, czy ogólnie mniejszości? Nie. Mniejszości. Ale to nie chodzi, że wiesz, jakby może się źle wyraziłem, to nie chodzi, że ja mówię my jako inwestorzy w Holandii. Aha. Wiesz, już w telewizji. Czyli to do Holenderów też jakby Nie, wiecie, to wszyscy Aha. Holendrzy, ja jakby wiesz, mówię, bo jakby tych inwestorów polskich nie ma jeszcze dużo jakby w Holandii. Jakby tutaj, jeżeli o to chodzi, no to działamy stricte z Holendrami, z holenderskimi inwestorami. No i wiesz, no nie wiem, kampanie polityczne, wiesz, jakby nie wiem, nazywają nas huisjesmelkers, czyli jakby tacy, wiesz, no, wysysacze mieszkań i tak dalej, gdzie wiesz, gdzie ty tak naprawdę, wiesz, no kurczę, przejmujesz czasami stare nieruchomości, odnawiasz je, dajesz nową wartość komuś, tak? Ładny. I wiesz, i jakby jest no dużo rzeczy, no nie wiem, no w jaki sposób jest to na ten moment niedostrzegane. Też wiadomo, no tak jak wszędzie jest to mega politycznie zależna kwestia i mam nadzieję, że za rok, za dwa zmieni się partia rządząca i usuną nam tych socjalistów i będziemy mieli, wiesz, też jakąś tam nutkę kapitalistów w tym wszystkim, nie? Ale na ten moment przestaje być atrakcyjne, mimo tego, że jakby rynek był bardzo atrakcyjny, podatkowo, wiesz, no nieruchomości można było fajnie sobie refinansować, zresztą to refinansowanie jest do dzisiaj możliwe. No tak. I jakby mam taki fajny przykład, wiesz, żeby już ten temat gdzieś tam zakończyć, że jakiś czas temu robiliśmy z Eweliną tam nieruchomość i to taka nieruchomość, wiesz, wcale nie jakaś duża, bo bodajże 70 metrów. Udało nam się zaadoptować piwnicę, bo ona była pod salonem do tej nieruchomości. To w Rotterdamie, w centrum praktycznie. I jakby, wiesz, kupiliśmy ją tam też z jednym z tych problemów, o którym mówiliśmy wcześniej od klienta, także udało się ją kupić bodajże za 150 000 euro. Za 50 ją wyremontowaliśmy i jakby wiesz, no od razu cena nieruchomości poleciała na 400, nie? Także no szczał 100%. Zrefinansowałem sobie mój wkład 200 i jakby wiesz, no i cash flow z tej nieruchomości jest, wiesz, jakby po spłacie kredytu 300 euro. Nie? Także ROI to nie umie Ci odliczyć, bo chyba nie ma skali, nie? No. Bo nic nie zainwestowałem z biegiem czasu, ale takie rzeczy były A to możliwe. dużo masz takich nieruchomości, które masz w zarządzaniu, czy? Wiesz co, my jakby to są prywatne nieruchomości, ale no wiesz, ja nie mam tego jakoś bardzo dużo, nie? Mamy no niecałe 10 nieruchomości, jakby to gdzieś tam sobie wszystko podliczyć, także my tego jakoś tam bardzo dużo nie mamy. Mieliśmy taki cel, żeby sobie tam, wiesz, ileś tych nieruchomości uzbierać w Holandii. No na ten moment jest to No nieopłacalne. no przestaje to być opłacalne. Tak. Raz, że Cię, wiesz, no wykluczają z rynku, bo nie możesz kupować. Dwa, że podatki. Trzy, że tam no jakby cała skala jest, wiesz, dosyć duża, nie? Stąd teraz pewnie trochę to, co rozmawialiśmy chwilę, dywersyfikujesz i w Polsce tutaj też zaczynasz inwestować. No tak, no to znaczy, wiesz, zaczynam po prostu, no, sprawdzam rynek, tak, bo tak naprawdę, wiesz, no w Hiszpanii to jest bardzo popularne, mamy, wiesz, jakby z holenderskiego punktu widzenia mamy możliwość finansowania tam, pewnie z Polski też jest, ale no wiesz, nasze dochody są tam normalnie brane pod uwagę, czy to z firmy, czy z innych rzeczy. No tutaj, wiesz, dla mnie w Polsce jest o tyle utrudnieniem, że ja te nieruchomości muszę kupować z gotówki i ja nie mam możliwości refinansowania i jakby moje dochody z biznesu nie są brane pod uwagę. Jeżeli byłbym na etacie i nie wiem, jakimś tam kontrakcie, to z tego, co się orientowałem, to tak, ale jeżeli robię to z takiego punktu jako biznesmen, to niestety one nie mogę jakby refinansować ich sobie, czyli muszę wrzucać gotówę, no i wiesz, no i ilość tych nieruchomości sobie myślę, że pozwolimy kupić w jakimś czasie, ale no gdzieś tam zaczyna Ci to ograniczać, bo tak jak rozmawialiśmy blokuje ci ten tak, w Holandii, wiesz, inwestujesz, wyciągasz i jakby robisz sobie taką oliwę napędową, która nie ma końca, nie? Wiesz, no to jest dla mnie, mówię, to jest, wiesz, dla mnie coś takiego jakby ekstra, nie? To nie jest, my się z Eweliną w tym jakby, no to nie jest jakiś tam nasz super core i wiesz, to nie jest, my na tym nie zarabiamy jakby pieniędzy, bo to, nie wiem, ja sobie chyba do auta za te pieniądze, co te nieruchomości przynoszą, nie zatankuję, ale z perspektywy czasu, wiesz, i my jakby idziemy w to, że wiesz, za, nie wiem, 10 lat one znowu buduje Ci to majątek. tak, one podwoją swoją wartość, wiesz, coś tam będziemy mieli w wieku emerytalnym i tak dalej, nie? To bardziej pod tym kątem. No u nas w Polsce jest o tyle łatwiej z motywacją, bo wiemy, że
emerytury to tak naprawdę nam, wiesz, na nic nie starczy. Nie wiem jak u Was w Holandii, ale to nas od razu motywuje, żeby taką właśnie mini emeryturę sobie wypracować, czy tam z nieruchomości, czy z innych dochodów, bo ja też wychodzę z założenia i sam to stosuję, że nie skupiam się tylko na jednym, tylko akcje, obligacje, gdzieś tam złoto, diamenty, różnego typu rzeczy, zegarki ostatnio też zacząłem inwestować, żeby, wiesz, ta dywersyfikacja była duża. nie? Chociażby a propos, tak na szybko ci wrzucę fajny przykład, no mój kolega miał 3 czy 4 zakłady produkcyjne, w sensie cały czas ma na Ukrainie, tak, ale wiesz, kupę nieruchomości i tak dalej i dostał tam info z dnia na dzień, że coś tam się dzieje, że po prostu trzeba wsiadać w auto, pakować majątek i uciekać. Mówi, więc co mi to dało, nie? Dobrze, że miałem tam kilka, wiesz, zegarków, jakąś gotówkę czy coś, nie? Wziąłem to wszystko i sił, nie? I nie myślałem, nie? No więc wydaje mi się, że to też jest fajna opcja, żeby tym dywersyfikować. Zasoby muszą Ci na to pozwalać i to jest raz, bo wiesz, jakby no trzeba mieć po prostu, wiesz, muszą być te nadwyżki finansowe, wiesz, no jest dużo też ludzi, którzy rzeczywiście, wiesz, no inwestują cały czas w biznes i Tak. wiesz, no ja jakby, wiesz, będąc księgowym, no to mam takie szczęście, że nie muszę popełniać błędów, bo mogę się uczyć na błędach innych przedsiębiorców, nie, bo jakby, wiesz, do nas te case'y wracają, tak, i to gdzieś jest też moc tego naszego biznesu, wiesz, że my po prostu możemy się uczyć na innych błędach, nie? I to jakby o czym mówisz, to też, no wiesz, no różne są, wiesz, sytuacje, jakby będąc na emigracji też wiąże się z tym, że no wiesz, no mega dużo jest rzeczy politycznie zależnych, tak? Mam nadzieję, że żadna wojna nas nie dosięgnie, bo to już by był jakby, no, mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, ale dywersyfikacja, tak jak mówisz, no jest ważna. Trzeba robić po prostu w różnych dziedzinach, wiesz, z różnych źródeł, czerpać pieniądze na różnych skalach, wiesz, i tyle, nie? A jeżeli chodzi o emerytury, Damian, no to u nas to, wiesz, to... Nie, wcale tak, nie, no ja jako przedsiębiorca, ja dostanę 1200, moja żona też 1200. to ja podobnie. To wiesz, to sobie na za dużo nie pozwolimy, nie? Wiesz, także to jakby to też jest takim mocnym, wiesz, napędem do tego, żeby coś robić z tym forsą, nie? No tak. Jeszcze jeżeli jesteś, wiesz, nie wiem, żyjesz na etacie, masz tam, nie wiem, 2, 3, 4 tysiące euro i dostaniesz tą dwójkę, no to jest spoko, nie? Ale jak wiesz, że coś, prowadzisz biznes i ten, Ale wiesz... ty masz w euro, my w złotówkach. Ja mówię o euro, ale jakby, wiesz, nie chodzi o to, bo wiesz, jakby bardzo często się mówi, ale chodzi, wiesz, jakby w Holandii czy tak jest o tyle lepiej, bo już nawet nie patrząc, czy ty masz euro czy złotówki, ile wynosi w Polsce średnia zarobków? Kojarzysz może? To jest 3-4 tysiące? No, coś koło tego. No to u nas, dokładnej nie pamiętam. u nas mniej więcej to samo. Już pal licho, że to jest euro czy złotówki, ale chodzi o to, że ja zarabiając 4 w Holandii, idę i płacę za benzynę, nie wiem, 1,8 i narzekam, a ty płacisz 6. Ja płacę za nieruchomość 1000, a ty płacisz 4. Wiesz, co chodzi? Ja płacę za chleb euro, a ty 1, a ty płacisz 4. I jakby mamy tą samą jakby ilość, nie? 4004 i potem już wiesz, jak sobie zaczniesz to Tego przeliczać, to już wiesz, jest w ogóle jakie dramat. jest najlepsze rozwiązanie? Ja takiego od tego roku myślę, że już zacznę praktykować. Zarabiać w euro i dolarach, a wydawać w złotówkach, nie? No wiesz, no spoko sprawa, wiesz, no to jest dla nas, chociaż wiesz, już Polska jest droga. Nie można powiedzieć, że wiesz, ja na przykład jak tutaj przychodzimy, co jakiś czas jesteśmy, no to jest, już są produkty, które są droższe niż w Holandii, wiesz. Na przykład wydaje mi się, że, wiesz, że ja jestem jakby w miarę pewien, no to, że Włochy to już są, o kurczę, dobre 30-40% tańsze niż Polska i to jakby, wiesz, chodzi o wyjście do restauracji, wszystko jest po prostu według mnie tańsze. Hiszpania jak dla mnie tak samo, nie? Także Polska jest w miarę drogim państwem. Jedynie gonimy Skandynawię, nie? Bo... No tam wiesz, no tam ja rzeczywiście, my w Holandii mamy te zarobki wysokie i tak dalej i jak sobie jeździmy, wiesz, gdzieś, no to mało co jest mnie w stanie zaskoczyć finansowo, no ale rzeczywiście, tak jak mówisz, Skandynawowie są, nie? Jak tam jadę, to mówię, cholera jest drogo, nie? Na serio i to jest tak, że jak tam byłem, wiesz, nie wiem, byłem na lotnisku, mówię, ty kurde, przecież ja za jakiegoś, wiesz, knysz, jakiegoś kebaba z kolą zapłaciłem 50 euro i się 3 razy patrzę, mówię, wiesz, nie wierzę i tak było, nie? I mówię, kurczę, no mega drogo jest, nie? Oni chyba tam zarabiają troszkę też więcej jakby, ale ogólnie no jest drogo. No ale wiesz, też fajnie sobie to porównać, no płynnie fajnie, że przechodzimy do kolejnego tematu, bo też widziałem
widziałem właśnie, że i ostatnio w Stanach byłeś i gdzieś tam Tajlandię zahaczyłeś, więc te podróże pewnie nie są Ci obce. A jakby co Cię napędza jakby w tych podróżach, co jest dla Ciebie fajnego w tym i jakie masz kolejne kierunki, jak Ty poprzednie wspominasz, coś więcej o tym opowiedz. Super. Słuchaj, no podróże no to jest jakby takie, wiesz, hobby, które mamy wspólnie z Eweliną, z małżonką i wiesz co, no wiesz, ciekawość kultur, nie? Myślę, że to jest jakby fajne, no rzeczywiście w ubiegłym roku udało się zrealizować kilka fajnych wypadów, tak jak wspomniałeś, byliśmy w Tajlandii, byliśmy chyba gdzie? Byliśmy, no w Stanach byliśmy. A to Nowy Jork, czy? Znaczy my żeśmy Stany i wschodnie i zachodnie wybrzeże, bo byliśmy sobie tam tydzień czasu w Nowym Jorku i to jakby stricte w Nowym Jorku, City, tam trip sobie zrobiliśmy i potem jakby przelecieliśmy do LA i w LA wynajęliśmy sobie, wiesz, takiego kampera klasy A, nie? Motorhome, taki autobus, wiesz, to w ogóle jest akcja, nie? Bo ja, słuchaj, wiesz, no nie mam żadnego prawa jazdy na autobus, a to jest taki, wiesz, oni to w fitach liczą, ale to już był długi sprzęt, nie? I jakby, wiesz, dzwonię tam, dopiszę do tego faceta, wiesz, że rozpisałem się tym, może fajnie, żebym ja sobie wziął jakiś kurs, wiesz, jak się tym jeździ, autobusu, a on mi napisał, ja się rozpisałem na 3 strony do tego easy to drive, regular drive license. Rozumiesz? 2 proste zdania i mówię, no okej, nie? I pojechaliśmy tam, wiesz, no i rzeczywiście, no na początku mówię, ty cholera Ewka, ja to jadę zawieźć, a to był nowy sprzęt, bo on był chyba z 21 roku i miał tam, nie wiem, 7000 mil przejechane, także nowy sprzęt, nie? Ale no mówię, kurde, no to wiesz, to lata lata po autostradzie, tak. Ale jakby wiesz, no zjechaliśmy sobie już tam jakby zjechaliśmy sobie, słuchaj, Kalifornia, Nevada, Utah i Arizona, nie? Tym kamperem tam byłeś 2 tygodnie, potem wróciliśmy do LA. Ewelina, mamy tam też rodzinę. Ole, ona tam już jest, wiesz, z 15 lat i już jest jakby, tam żyje, ma faceta ze Stanów, ona znowu gdzie ona mieszka? Gdzie są kasyna? W Las Vegas. O, tak. W Las Vegas tam. No i jakby ona też do nas podjechała, do tego LA i tam żeśmy gdzieś już sobie pochillowali, nie? Także no wiesz, no fajna sprawa, nie? A jakie są cele dalsze? Wiesz co, no coś nam Japonia chodzi po głowie, Brazylia, wiesz, no mamy sierpień teraz i jakby nie ma takiego stałego celu, może gdzieś się coś z Przemkiem, wiesz, uda nam też spiąć Śmieję się, bo ja akurat, to podobne mamy cele, bo tak? Ja akurat w maju jestem w Nowym Jorku, taki biznesowo-prywatny wyjazd mam, bo lubię łączyć przyjemne z pożytecznym. No kurczę, jak jest możliwe, to tylko, nie? W czerwcu do Japonii, lecę do Tokio, no. Tam chyba 9 dni jestem. No to cieszę się, Kamilu, że myślimy podobnie z tymi podróżami, że mamy czas wtedy naładować głowę i gdzieś tam wpadać na jeszcze fajniejsze pomysły. Kiedyś słyszałem właśnie taki cytat, że jeśli podróżowanie byłoby książką, to ci, którzy po prostu nie podróżują, to czytają tylko pierwszą stronę, nie? Tylko okładkę sobie zobaczą. Tak. A sam wiesz, jednak jak jedziesz, poznajesz te osoby, ich kulturę, ich przyzwyczajenia, w ogóle jak to funkcjonuje, no to jest w ogóle no nie do opisania, myślę. Damian, zgadzam się z tą w 100% i wiesz, myślę, że warto jest, wiesz, na co dzień w ogóle odkrywać, nie zamykać, nie stworzyć sobie swojego świata, wiesz, jakby otaczać się tylko ludźmi, którzy nas lubią i którzy nam przytakują, tylko być otwartym jakby na wszystko, tak? Na konflikty wchodzić, nie wiem, znaczy na konflikty może, ale jakby są ludzie, wiesz, których lubisz, a których nie lubisz i jakby, no, albo osobowości, wiesz, starać się po prostu otwierać, jakby, wiesz, no podróżować, no to jak ktoś ma możliwości, to tak, jak najbardziej i pewnie, ale być otwartym w ogóle, nie? Na życie, nie? 100% tak. Wiesz, ja sam wychodzę z założenia, że jak jestem najlepszy w pokoju, to staram się zmienić pokój, żeby to cały czas, fajny bardzo fajny, żeby cały czas po prostu się rozwijać.
oczywiście mógłbym być w strefie komfortu, super, każdy mi przyklaskuje tak, no. i to tam po co więcej, No. ale to nie jest rozwojowe, W nie? ogóle. Więc typowo tak jak jest w sporcie, nie? A wiem, że też triatlon Tak. niedawno skończyłeś, Ironman chyba, tak? Tak. No to jest tak samo, że cały czas sobie przesuwasz tą granicę, dzięki temu czujesz się bardziej spełniony i później wyzwania, które 5 lat temu były dla Ciebie nie do przeskoczenia, a teraz je za pstryknięciem palca rozwiązujesz. Tylko mindset, wiesz, tylko Damian mindset i tylko co jakby nasza głowa jest najważniejszym czynnikiem, wiesz, i przeszkody, które my sobie, jakby to chyba Jacek Walkiewicz kiedyś powiedział, Tak. że jedyne Pełna moc przeszkody, które możliwości. mamy, to są te, które sobie sami stwarzamy. I jakby wiesz, i to tyle, nie, bo żadnych innych przeszkód nie ma. I ja jakby wiesz, ostatnio mam taką myśl, że w ogóle niewiedza jest chyba kurwa najmocniejszą opcją, jaką możesz mieć, nie? Bardzo dużo biznesów powstaje w ogóle w momencie, gdzie nie wiesz, że czegoś nie można, nie? Tak. W jakiś sposób. I jakby wiesz, to trochę gubi się teraz jakby z tą puentą, że fajnie być przygotowany, mieć plan. Jakby ja się z tym zgadzam, bo wiadomo, że ryzyko w tych etapach, które możesz fajnie sobie wyeliminować, ale niekiedy niewiedza jest taką naprawdę mega dużą mocą, nie? No dokładnie, a też jak masz tą niewiedzę, to tak naprawdę no, nie wiesz, czy coś możesz, tak. czy nie możesz, nie? Więc po prostu Działasz. próbujesz, działasz, tak? I tyle. A jednak najwięcej ludzi ogranicza takie podejście, że oni poczekają na ten idealny moment, przygotują się. Tak. No tak naprawdę nigdy nie jesteś Nie w ma 100% idealnego momentu. wiesz, przygotowany, nawet biegniesz na Ironmanie, nagle ci zaczyna, wiesz, ulewa być, w ogóle inne warunki są, No, nie jesteś przygotowany tak. na to, nie? I to wtedy się dopiero poznaje ludzi, tak, na co ich stać. Słuchaj, my teraz jakby wracając w tym Ironmanie, to we Włoszech, wiesz, że ja miałem w sobotę startować, że jakby no wyjeżdżasz, robisz sobie wyjazd, nie wiem, wyjeżdżasz tam chyba w czwartek jechałem, żeby się troszeczkę tam, wiesz, zaadoptować, wracałem, miałem wracać w poniedziałek, okazało się, że, czy w niedzielę? Nie, w poniedziałek miałem wracać, nie, w niedzielę, bo w sobotę były zawody. I teraz tak, wiesz, jakiś powstał mega duży huragan, słuchaj, wiesz, no, kurczę, bo przewracało drzewa, no fale, ja gdzieś to mam nagrane, fale były takie, że po prostu, no mówię, czad w ogóle, że takie coś się stało. I słuchaj, jakby wiesz, no dają ci sobota, zawodów jakby nie ma i cały czas trzymają cię jakby w napięciu, bo nie wiadomo, czy będą. Dopiero o 20 czy tam o 22 dali nam znać, że te zawody jednak się odbędą. Następnego dnia i wiesz, i o 6 rano musisz startować i wiesz, no trzeba sobie poprzesuwać bilety, nie wiem, no kurczę, bo gdzieś miałem auto na lotnisku zaparkowane, przedłużyć sobie wynajem auta tutaj na miejscu, także no mega dużo logistyki, ale to gdzieś cię uczy, nie? Czy tak jak wiesz, no tutaj mówisz, że te granice sobie przesuwasz cały czas bólu, nie? No bo jakby no masz mega dużo momentów, że mówisz, kurczę, no co ja tutaj robię, to jest w ogóle, wiesz, no to sobie wymyślił facet, nie? Teraz takie rzeczy, nie? Skoro był sobie fajnie, komfortowo i tak dalej. Mierzysz się, wiesz, jakby z ludźmi, którzy umią coś lepiej, szybciej, wiesz, no pływają lepiej, ale to jakby są tak jak wspominałeś, wiesz, takie zapalniki napędowe. Nie? Summa summarum, w tym biegu najważniejsze jest, żebyś wygrał ze swoim największym przeciwnikiem, czyli ze sobą, nie? Tak to wygląda, no. Tak to wygląda. No. Fajnie, bo powiem Ci, ja akurat też lubię Roberta Karasia, którego pozdrawiamy, słuchać, gdzie on właśnie opowiada o tym, że jak, no on tu już w ogóle z kotem, jeśli chodzi o dyscypliny właśnie maratonów i tak dalej, gdzie jak on właśnie mówi o tym, chyba też w książce swojej o tym napisał, że jak zaczyna go po prostu boleć, to wtedy się zaczyna dla niego zabawa, nie? Że to jest właśnie dla niego jakby ten poziom odniesienia i co jest najlepsze? On to lubi. No Więc to wiesz też co, trzeba, no to też mi pokazuje, jak musi mieć głowę ułożoną. Nie? No tak, wiesz, jakby kurczę, no zaparciuch jest kosmiczny, nie? Wiesz, patrząc się na to, jak on to, wiesz, w jaki sposób, wiesz, bo to, że robi, no to jest raz, ale wiesz, no w jaki sposób on jakby wyznacza nowe granice, nie? We wszystkim. Przecież teraz, jak on wyszedł z wody przy tym 10-krotnym, kurczę, no chyba półtory dnia czy dzień szybciej niż pozostali, Tak. nie? To jest w ogóle, no mówię, są całkowicie inaczej granice wystawiane, także no facet jest kosmiczny, nie? I z tymi granicami, tak jak mówisz, no
Ja nie wiem, co on tam, jak to, czy to już ktoś programuje, czy jak to działa, wiesz? Ale to- jest naprawdę To dobre. tak samo jak mięśnie, tak samo ćwiczysz głowę, nie? I, Tak. I wydaje mi się, że też, no ja aż tak mocno w to nie wchodziłem, ale że są specjalne ćwiczenia i tak dalej, afirmacje, gdzie po prostu jakby wiesz, wyłączasz to myślenie podczas takiego wysiłku, nie? Bo jakbyś normalnie, tak jak my sobie jedziemy, podczas takiego biegu jakbyś normalnie myślał, to 1000 myśli byś miał na nie, ból, wszystko tak dalej i by cię to zniszczyło wewnętrznie, nie? No bo my mówimy o pojedynczym Ironmanie, Tak. a weź się razy 10, nie? No to jakby, wiesz, no to jest jakby, wiesz, no to jest skala, nie? Ale popatrz, że są ludzie, którzy słyszą, że jak ktoś robi pojedynczy, no to myślą, że jakiś Wariat, w ogóle tak. wariat, nie? No. A teraz ty, jak jesteś już w tej branży i wiesz, że okej, no słuchaj, no to jest jakby dopiero początek góry lodowej, bo jest dwukrotny, 5-krotny i 10-krotny, no to się już jest. w ogóle zaczyna, nie? Że idziesz sobie, ja nie wiem, jak ci panowie trenują, wiesz, mówią do żony, słuchaj, ty, wrócę za tydzień, idę pobiegać. To jest, wiesz, to jest gdzieś tam kosmiczne już. No ja akurat w kolaszówkę, bo rozmawialiśmy wcześniej, że ty w bieganiu jesteś mocny, ja akurat kolaszówka i gdzieś tam bieganie, ale tu w kolaszówkę to wkręcił mnie właśnie nasz kierowca Sebastian, także on po mistrzostwach Polski latał no, zawsze jak coś robię, staram się lepszymi otaczać, Tak, bo, bardzo fajnie, no. bo bardzo szybko ten przeskok mogę łapać, tak? Już to Sebastian, myślę, że teraz jak odpalimy sezon, to już Cię będę doganiał. Rozumiem tą wymowną ciszę, że potwierdzenie. Nie, to wiesz co, u mnie jest tak samo, wiesz, że jakby jestem od razu, zapisuję się, nie wiem, no, nie wiem, wziąłem sobie w triathlonie trenera, tak, wziąłem, zapisałem się w jakiś tam, znalazłem znajomych, którzy są, wiesz, jakby dużo lepsi, nie wiem, robią te rowery, tam, nie wiem, średnie mają po 40 na godzinę, wiesz, nie wiem, biegają, maratony w 2:40, nie, wiesz, no pływają, no to mam trenera Frank, to on jakby u nas też szkoli już olimpijczyków, nie, w pływaniu, nie, bo on mnie jakby jest trenerem moim triatlonu, ale no jego core to jest pływanie, no i on gdzieś tam już, wiesz, naprawdę z dobrymi kotami trenuje, także no tak jakby idę tą drogą, tak jakby, no to się zgadza, nie? No musisz, wiesz, wychodzić ze strefy komfortu i to, co mówiliśmy na początku, no podróż, wiesz, jakby być otwartym, nie? Już wiesz, jak masz tam odpowiednie monety, kwity i możesz sobie pozwolić na podróże, to super, ale nawet jak tego nie masz, no to po prostu podróżujesz w świecie, który cię otacza, nie? Dokładnie. No, żeby doświadczać się, ja na przykład tak. mega dużo mi dał właśnie rower, kolaszówka, bo tak naprawdę, wiesz, nie wiem, mieszkasz w danym mieście i nie widzisz dużo rzeczy, nie? Bo ciągle jeździsz autem czy coś, na telefonie, tu, to, tamto, siamto, a tak wyjeżdżasz sobie i po prostu masz czystą głowę Tak. i obserwujesz to nie wiedziałem, że taki budynek jest, Tak. czy tam na przykład, wiesz, Tak. jakaś winiarnia, tak, przejeżdżamy, nie? Bo no co, no na rowerze nie pogadasz przez telefon, nie? Więc to automatycznie ci gdzieś tam, wiesz, tą opcję odejmuje, także tutaj to mega. No i ja akurat w tym roku gdzieś tam pierwszego Ironmana chcę strzelić. Całego będziesz robił, czy? Najpierw połówkę, a To i tak później... ambitnie. No, bo gdzieś tam chcę po prostu, wiesz, uważam i w biznesie, i w życiu No. mam takie podejście, tak samo z podróżami. Gdzieś tam w zeszłym roku 12 państw odwiedziłem, w tym chcę 15 i stopniowo sobie to skalować. Tak samo ze sportem, że wiesz, no łatwo złapać kontuzję i tak dalej, jak od razu na głęboką wodę się rzucasz, więc lepiej sobie łyżeczką, powoli, tak, ale się najadasz, nie? Tak. Więc też tak myślę. No już długo rozmawiamy, więc może tak puentując, bo bardzo fajnie się rozmawia. Też dużo podobieństw widzę między naszym i myśleniem i działaniem, stąd też pewnie tak to płynnie idzie. Powiedz mi, Kamilu, tak puentując naszą rozmowę, jakie masz cele teraz takie najbliższe, które gdzieś tam są dla Ciebie bliskie, czy to biznesowe, czy prywatne? Jak mógłbyś o tym też powiedzieć? No słuchaj, jeżeli chodzi o cele biznesowe, no to u nas ta automatyzacja, no to jest jakby, wiesz, taki core,
nie? Którą po prostu cały czas gdzieś tam działamy. Chcielibyśmy sobie kiedyś pozwolić na to, żeby móc wyemigrować po prostu jeszcze gdzieś dalej, wiesz, i żeby te biznesy przynosiły taki sam cash, jaki przynoszą teraz, tak? I żeby się to odbywało, no wiesz, jakby już bez naszej uwagi, nie? Już teraz jesteśmy tam na jakimś etapie z tym, ale żeby to było jakby mega rozwinięte, dalej rozwinięte. Jeżeli chodzi, wiesz, no o prywatne, no to jakby, no wiesz, no chcielibyśmy zobaczyć, nie wiem, Japonię, Brazylię, jeszcze kilka państw na pewno chcielibyśmy zwiedzić i jakby my sukcesywnie też chcemy sobie, nie wiem, zaczynamy i w tym roku myślę, że też wyjedziemy sobie gdzieś tam, myślimy między Hiszpanią a Włochami na jakiś miesiąc czy półtory, żeby sobie po prostu trochę pożyć i złapać już kultury, zobaczyć jak się tam żyje. No i wiesz, jeżeli chodzi o sport, no to stoi w grafiku jest Frankfurt Ironman, nie? A W tym kiedy? roku. 2 lipca, Mistrzostwa Europy. To cieplutko. Fajne zawody. To No. cieplutko będziesz miał, to No. ja jak wiesz, teraz w tym tygodniu właśnie, co Ci opowiadałem, pojutrze mamy, wiesz, przesiekę w Karpaczu, No. to ja takie pływanie lubię, nie? Jak jest tam, wiesz, woda 2-3 stopnie, to... Ja też mocno, też lubię. No. Ale normalnie pływasz sobie? Tak. I normalnie Zanurzasz się, to no. jest mój swój chłop, słuchaj. Ja jakby też lubię i jakby nie mam nic do tego, że tam ktoś schodzi sobie w tych, ale no jakby pływam, wiesz, w pewnym momencie już czuję, jak mi tu po prostu, wiesz, jak ciągnie, jak jest woda za zimna, jak cię ciągnie po prostu No i tutaj. ja miałem, wiesz, raz tak przegiąłem, co z kolegą sobie przesuwaliśmy i za mocno sobie przesuwaliśmy granicę, bo byliśmy 35 minut w wodzie, staliśmy i jeszcze pływaliśmy z 5-6 minut. No. I jak już wychodziłem, to już mnie zataczało, nie? Że już po prostu wiedziałem, że to za mocno wyjechało, ale no to jest nie do opisania, nie? Jak właśnie gdzieś tam te endorfiny, później wiesz, ta dopamina cię ładuje. To ja miałem podobnie. Też gdzieś tam bodajże te 30 parę minut wysiedziałem i wyszedłem i wiesz co, i straciłem czucie w tych 2 palcach i ja tak naprawdę nie wiem już, wiesz, czy się przyzwyczaiłem, czy ono jest, czy już tak sobie jest, jak jest, nie? Także bardziej tu miałem też, nie? Ale wychodzisz, jest zgrabiony, wchodzisz do domu, to też jakby trochę jakbyś maraton przebiegł, bo jesteś zmęczony, nie? To się wydaje, nie, to że tak cię wyciąga, zimna woda o wiele bardziej wyciąga niż jakieś, wiesz, nawet maratony bym powiedział, nie? Bo to jednak organizm jest doprowadzony do takiego, w takich ekstremalnych warunkach, że wiesz, że mega dużo wyciąga. No to ja tak już kończąc, a propos tego, miałem fajną sytuację, jak ostatnio właśnie, znaczy fajną. Ja tam się śmieję z tego, dla większości to pewnie gdzieś tam, jak mamie opowiadałem, to się za głowę łapała. Wiesz, ja często biegam też po śniegu na boso, nie? Lubię. I była tam jakiś czas temu fajna zima. I było tak, nie wiem, z minus chyba 6-7 stopni śniegu nasypane. No i akurat z młodym się bawiłem, na sankach go ciągałem. I zawsze jak wychodzę tak 20-25 minut pobiegać na boso, to super, wracam idealnie, nie? No a tak żeśmy się zaczęli bawić, tak mi czas szybko leciał. Nagle patrzę 45 minut, ja mówię, o kurczę, a to już nie czujesz, nie? Później stóp. I wiesz, i wracam. No to tak z 3-4 godziny w ogóle nie czułem stóp, a na następny dzień mi skóra zeszła, bo czy tam 2 dni później, nie? Ale fajne doświadczenie, peeling miałem za darmo. Właśnie chciałem powiedzieć, że to chyba przed latem należy sobie takie coś zrobić, nie? Także polecam tym, co są na tyle odważni. No i co, dziękuję Kamilu za super wywiad. Damian, ja również dziękuję za Twój czas. I co, mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo, czy w Polsce, czy w Holandii, czy ogólnie ja Cię zapraszam na mapach świata. Tak. No w Rotterdamie nie byłem, także chętnie odwiedzę. No to już jesteśmy zgadani. Pasuje. I dziękuję Wam za obecność, za Wasze zaangażowanie, za to, że dla tych, którzy dobrnęli do końca wywiadu, myślę, że dzisiaj było fajnie i ciekawie. Zachęcam Was, żebyście nas obserwowali, udostępniali. No i już niedługo kolejne równie ciekawe wywiady. Do zobaczenia. Czołem. Hej. Hej, trzymajcie się.